Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto pestka. I ciasto, jak Państwo widzą, składa się z 2 biszkoptów, 2 warstw wiśniowych, 2 warstw kremu budyniowego i polewy czekoladowej z rodzynkami. A my zaczniemy od kremu budyniowego. Żeby go zrobić, potrzebujemy 1 litra mleka, 3 budyni śmietankowych bez cukru, 30 g mąki pszennej tortowej, 5 żółtek jaj, 150 g cukru i 200 g masła lub margaryny. Do miseczki dajemy 5 żółtek jaj i mikserem ucieramy, aż podwoją objętość. Wtedy dodajemy 150 g cukru. Proponuję zmniejszyć obroty, żeby nie zasypać sobie kuchni. I podwyższamy obroty i ucieramy, aż jajka zmienią kolor na jaśniejszy, czyli powstanie taki kogiel-mogiel. Dolewamy 200 ml mleka. Powolutku też, żeby nie zachlapać sobie kuchni. Łączymy składniki ze sobą. A następnie dodajemy 30 g mąki pszennej tortowej. Mieszamy składniki ze sobą. I w kolejce już na dodawanie czekają 3 budynie śmietankowe bez cukru. Jeżeli będziemy dodawać je partiami, łatwiej nam będzie wymieszać z poprzednią masą. Masa budyniowa przygotowana, więc bierzemy sobie garnek, najlepiej z szerokim dnem, wlewamy tam 800 ml mleka i gotujemy na małym gazie, żeby się nie przypaliło. Mleko możemy sobie postawić wcześniej, przed przygotowaniem masy budyniowej, ponieważ czekamy, aż się zagotuje. A jak się zagotuje, wlewamy naszą masę jajeczną z budyniami do środka do mleka. Proszę pamiętać, że przed wlaniem masy budyniowej, żeby ją przemieszać, żeby nic nie osiadło na dole. Dolewając do mleka cały czas mieszamy, najlepiej trzepaczką, nie będą się robiły grudki. I budyń musimy cały czas mieszać, żeby się nie przypalił. Mieszamy, mieszamy, czekamy, konsystencja się zmienia, staje się coraz gęstszy ten budyń. Jak będzie gęsty i będą Państwo widzieli takie bąble pary, o tak jak tu w tym wypadku, wtedy wiemy, że budyń się ugotował, możemy go wyłączyć, zdjąć z gazu, albo zostawić w tym garku, albo przełożyć do innego naczynia. Myśmy go akurat przełożyli do chłodnej miseczki. Jeżeli Państwo przełożą do innego naczynia, ten budyń ciut wcześniej wystygnie, bo nie będzie musiał garnek stygnąć budyniem. Ale czy Państwo zostawią w garku, czy przełożą do innego naczynia, ten budyń trzeba z wierzchu przykryć folią spożywczą, ewentualnie aluminiową, żeby nie zrobił się korzuszek. Korzuszek będzie przeszkadzał w uzyskaniu jedwabistego kremu budyniowego. Taki budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Jak budyń sobie stygnie, zajmujemy się biszkoptem kokosowym. Żeby taki biszkopt upiec, potrzebujemy 60 g mąki pszennej tortowej, 3 jajek, 80 g cukru, 50 g wiórków kokosowych i pół łyżeczki proszku do pieczenia. To są składniki na 1 blat, Państwo będą potrzebowali 2 blaty, więc muszą zdublować składniki. 50 g wiórków kokosowych wsypujemy do blendera z funkcją siekania i siekamy. Jak będą wystarczająco posiekane,
Odkładamy je na bok, przygotowujemy sobie produkty suche. 60 g mąki pszennej tortowej wsypujemy do sita z pół łyżeczką proszku do pieczenia i odstawiamy, będziemy potrzebować tego później. A teraz oddzieliliśmy białka od żółtek i 3 białka dajemy do miski, szczypta soli i mikserem ubijamy na sztywną pianę. Po ubiciu dodajemy 80 g cukru, dalej ubijamy. Ubijamy do momentu, kiedy nie będzie słychać chrzęstu cukru. Wtedy dodajemy żółtka, najlepiej pojedynczo, żeby nie pozbyć się tego powietrza z tej piany. Nam troszeczkę nie wyszło, bo się żółtka rozlały. Ale wymieszaliśmy wszystko, odłożyliśmy mikser. Teraz przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia do masy i już ręcznie łopatką czy łyżką jakąś mieszamy produkty. Na koniec jeszcze dodajemy 50 g wiórków kokosowych, tych zmielonych i też łyżką albo łopatką mieszamy ze sobą wszystko. Masę na chwilę odkładamy, żeby przygotować sobie foremkę o wymiarach 24 x 38 cm. Sam spód wykładamy papierem do pieczenia i na ten papier wykładamy masę na biszkopt. Tą jedną porcję przygotowaną, później Państwo przygotują drugą porcję i tak samo postąpią z masą na biszkopt. A my tą masę rozkładamy w foremce równomiernie, stawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 stopni Celsjusza. Pieczemy tak 15-20 minut do zbrązowienia góry i do suchego patyczka. Przed końcem pieczenia wbijamy patycz. Jeżeli biszkopt się upiekł, wtedy wyjmujemy foremkę z piekarnika i spuszczamy ją na ziemię z wysokości 50 cm. To pozwoli biszkoptowi opaść tylko w minimalny sposób. Jak to zrobimy? Odcinamy boki biszkopta od foremki. Delikatnie podważamy. Wyjmujemy z foremki, pieczemy drugi biszkopt, a my zdejmujemy również papier do pieczenia. Zostawiamy do całkowitego wystudzenia. My mamy już upieczone 2 placki biszkoptu. Jak dobrze wystygną, to trzeba zdjąć tą skórkę z wierzchu, ponieważ ona będzie później powodowała, że ciasto nie będzie jednolite, nie będzie spójne, tylko będzie się rozjeżdżało. Jeden przygotowany plat biszkoptu, drugi przygotowany plat biszkoptu. A teraz potrzebujemy poncz do nasączenia biszkoptów i zrobimy go z 150 ml przygotowanej wody i 3 łyżeczek cukru. Musimy je wymieszać i takim ponczem nasączamy biszkopty. Przygotowane takie biszkopty odstawiamy na bok, bo musimy zająć się warstwą wiśniową. Do warstwy wiśniowej potrzebujemy 850 g wydrylowanych wiśni z kompotu, 3 łyżki żelatyny i 100 ml wrzątku do żelatyny. Do miseczki dajemy 3 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, a jak to się stanie, mieszamy do rozpuszczenia się żelatyny w wodzie. Odstawiamy na chwilę na bok, ponieważ wiśnie, które mieliśmy w kompocie, odsączyliśmy, sprawdziliśmy, czy nie ma pestek tam, przerzucamy do miski i blenderem blendujemy mniej więcej na gładką masę. Po zblendowaniu dodajemy rozpuszczoną żelatynę i trzepaczką łączymy jedno z drugim, żeby żelatyna dobrze rozprowadziła się po wiśniach. Tak wymieszaną masę z wiśniami wstawiamy do lodówki, żeby stężała
i miała konsystencję pasty. Nam to zajęło około 1 godziny i po tym czasie nasza masa ma taką konsystencję, jak Państwo tu widzą. Masę tą dzielimy na 2 równe części i będziemy każdą z nich smarować po jednym placku z biszkoptu. Rozkładamy równomiernie, wyrównujemy. Najpierw jeden placek biszkoptu, później drugi placek biszkoptu. I tak przygotowane oba placki biszkoptu wstawiamy do lodówki, żeby masy stężały. Jak masy tężeją, my wracamy do budyniu, który już wystygł. Zdejmujemy folię spożywczą z góry. Budyń ma konsystencję zwartą, jak Państwo tu widzą. Wtedy do miski dajemy 200 g masła lub margaryny, najlepiej pocięte w kosteczkę i mikserem ubijamy na puszystą masę. Dobrze by było, żeby to masło było zimniejsze od budyniu, wtedy nic nam się nie zważy. Po ubyciu tego masła lub margaryny dodajemy wystudzony budyń. Najlepiej partiami, będzie łatwiej rozmieszać. Po dodaniu ostatniej partii budyniu nie przestawajmy mieszać, tylko musimy jeszcze wymieszać, żeby ta masa budyniowa zmieniła konsystencję, zmieniła kolor, żeby wszystko stało się takie jedwabiste i gładziutkie. Tak przygotowaną masę budyniową dzielimy na 2 równe części. Wracamy do naszych biszkoptów z masą wiśniową, która już stężała, wyjmujemy z lodówki. Na pierwszą wykładamy jedną z części kremu budyniowego. Róbmy to małymi partiami, żeby masa budyniowa, krem budyniowy nie obciążył tej masy wiśniowej, żeby nie porobiły się dziury. I musimy teraz to ładnie rozłożyć, wyrównać. Przykrywamy drugim plackiem biszkoptu z masą wiśniową. Lekko dociskamy. Proszę się nie martwić, to już wszystko zastygło, więc nie ubrudzimy rączek. I wykładamy drugą porcję kremu budyniowego, też partiami, żeby nie porobiły się dziury w tej masie wiśniowej. Ten krem budyniowy z góry również ładnie rozkładamy i wyrównujemy. Wstawiamy do lodówki, aż krem budyniowy stężeje. A na koniec robimy polewę czekoladową. Polewę czekoladową przygotowujemy z 2 tabliczek czekolady mlecznej, 6-7 łyżek mleka i 160 g rodzynek. W kąpieli wodnej, czyli w garku, który w środku ma wodę, nad którym stoi miseczka, rozpuszczamy czekoladę z mlekiem. Łączymy. Jak będą miały jednolitą konsystencję, dodajemy wtedy 160 g rodzynek i obtaczamy rodzynki w tej polewie czekoladowej. Jak wszystkie rodzynki są już obtoczone, wracamy do naszego ciasta, wyjmujemy go z lodówki i małymi porcjami wykładamy polewę czekoladową z rodzynkami na wierzch, ładnie rozprowadzając. Troszeczkę cierpliwości tutaj trzeba wykazać. Góra ciasta udekorowana, więc ciasto wraca do lodówki, żeby wszystko dobrze stężało, żeby polewa mogła zastygnąć.
Ciasto jest bardzo fajne, bardzo smaczne. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.